Cześć, jestem Weronika, jestem tegoroczną influencerką PWC i dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Igą na temat siły kobiet w technologiach. Cześć, ja nazywam się Iga Dziebguć, jestem project managerem w zespole SAP w PWC. Okej, to może chciałabyś powiedzieć krótko coś o sobie, w jakiej branży pracowałaś i potem skąd pomysł, żeby przenieść się do branży technologii? Jasne, oczywiście. Więc ja zaczynałam jako księgowy. Przez 7 lat pracowałam w księgowości. Potem wpadłam na pomysł, że chyba mnie to nie do końca fascynuje i stwierdziłam, że fajnie byłoby się przebranżowić i znaleźć coś bardziej pasjonującego. Zmieniłam tą branżę na właśnie project management, znaczy zmieniłam obszar na project management. Tutaj dostałam się do zespołu w shared serwisie. No i od 2 lat jestem właśnie w zespole czysto technologicznym, w zespole SAP-a, pracuję również jako project manager. Okej, czyli no dosyć taka duża zmiana, więc na pewno mierzyłaś się z różnymi takimi wyzwaniami, jeśli chodzi o reskilling swoich kompetencji. I jakbyś mogła powiedzieć, co było takim największym wyzwaniem, jeśli chodzi właśnie o to przebranżowienie? Dla mnie największym wyzwaniem było to, że musiałam zmierzyć się z takim efektem szufladkowania, tak? Ponieważ przez 7 lat wykonywałam pracę jako księgowy, przez 2 lata później walczyłam o to, żeby dostać się do jakiegoś innego obszaru. Po tych 2 latach udało mi się, ale to nie było tak, że obyło się to bez wyzwań, tak, kolejnych, ponieważ musiałam nauczyć się wszystkiego od początku, tak, wykształcić inne umiejętności, szczególnie umiejętności miękkie, ale też i właśnie takie techniczne, ponieważ pracowałam w zespole wspierającym wdrożenia. Tak więc wyzwań było wiele. Ja myślę, że takim najważniejszym, najtrudniejszym to było to przejście i pokonanie tej bariery związanej z tym szufladkowaniem, tak? Tutaj to było dość trudne. Ale myślę, że też jest taki aspekt związany ze wsparciem, tak? Ze wsparciem i z tym, że trochę takie mity krążą o branży IT i tutaj mamy taką sytuację, gdzie często nawet osoby z naszej bliskiej rodziny, nasi znajomi mówią nam, po co ty się tam pchasz, to nie jest branża dla kobiet, tak? Więc takie trochę stereotypowe myślenie sprawia, że wycofujemy się, tak? Kobiety też są takimi perfekcjonistkami, więc my tak chcemy być od razu takie dobre w tym, co robimy, a na pewno przejście do branży IT wymaga cierpliwości. Tutaj to czasami są lata, tak? Douczania się, rozwoju, w który musimy zainwestować. Nie ma drogi na skróty. Okej, czyli właśnie mówisz, że wymaga to na pewno dużo zaangażowania i cierpliwości. To co Ciebie tak najbardziej motywuje, żeby cały czas rozwijać i kształcić te swoje kompetencje? Ja od małego byłam taką bardzo ciekawską, wścibską dziewczynką i zawsze taką diabelską ciekawością się wykazywałam, dlatego też miałam motywację do tego, żeby zmienić coś i myślę, że ta satysfakcja, której ja doznaję, ta możliwość pracy właśnie z ludźmi, możliwość poznawania nowych technologii, podążanie za trendem, tak, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość i jest takim bardzo dużym motywatorem dla mnie. Poza tym niemożliwe nie istnieje, więc jeśli ktoś jest ciekawy świata, to zdecydowanie jest to branża dla niego. Czyli idąc tym tokiem myślenia, że niemożliwe nie istnieje i właśnie chcielibyśmy zachęcić kobiety w jakiś sposób do tego, żeby wejść na ten rynek zdominowany przez mężczyzn, rynek IT, to jak można to zrobić, żeby ciągle tych kobiet było więcej? Ja myślę, że kobiety trzeba troszkę namawiać, trzeba je dopingować, trzeba im ukazywać, że świat właśnie w tym kierunku technologicznym, w kierunku IT zmierza, że to jest nasza przyszłość i że dla nich jest tam miejsce, tak? Ja myślę, że te wszystkie inicjatywy, które w tej chwili się odbywają, typu właśnie Women in IT, Women Tech i tak dalej, pokazują przykłady, pokazują historię kobiet, którym się udało i są one niesamowicie inspirujące. Czyli uważasz, że wciąż warto brać udział i organizować takie wydarzenia, bo to taka też bezpieczna przestrzeń dla kobiet, prawda? Tak, myślę, że jest to bezpieczna przestrzeń. Wiele historii można fajnych, inspirujących usłyszeć i
Są też pomysły na to, jak to zrobić i myślę, że to jest bardzo ważne, tak, ale dla nas jako kobiet, ja myślę, że to wsparcie jest najważniejsze. To, że my mamy taką świadomość, że takich kobiet jak my jest więcej, że one nas wspierają, że istnieją jakieś kursy reskillingowe, które w jakiś sposób będą tutaj w tym rozwoju naszym brać udział. To wszystko sprawia, że myślę, że te eventy są bardzo ważne, tak? Okej. Czyli uważasz, że kobiety są takimi perfekcjonistkami i można przez to powiedzieć, że czasem muszą robić więcej niż mężczyźni, żeby bardziej zaistnieć, żeby zostały zauważone? Myślę, że nas w obszarze IT jest znacznie mniej. Jak patrzymy na jakieś statystyki takie światowe, to myślę, że to jest około 16-17%, tak, kobiet w IT w tym momencie. To powoduje, że nie ma takiego punktu odniesienia, tak? Nie ma punktu odniesienia, troszkę jesteśmy challenge'owane w pracy, ponieważ ja myślę, że no nasza jakby specyfika kobiet, bo nie ukrywamy tego, że mężczyzna się różni od kobiety i mamy pewne cechy, które są w jakiś sposób odmienne i jakby co innego my wnosimy, pracując w technologiach, niż panowie. A że nie ma tego punktu odniesienia, no to automatycznie ta poprzeczka jest nam podwyższana. Ja myślę, że jeżeli dożyjemy takich czasów, że będziemy pracować na równi, zespoły będą mieszane, będzie to 50-50. Myślę, że tutaj sytuacja się znacznie zmieni i nikt nie będzie niczego musiał udowadniać, tak? Dziękuję Ci bardzo, Iga, za rozmowę i w imieniu wszystkich kobiet chcę Ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mamy takie role models w branży IT jak Ty. Dzięki.